Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Minie jeszcze chwilę, zanim będziemy mogli cieszyć się słodyczą sezonowych owoców, dlatego dzisiaj zapraszam na ciasto z drugą najlepszą rzeczą pod słońcem – miodem i orzechami. Przygotujemy bakławę, czyli banalnie prosty, popularny deser z kuchni śródziemnomorskiej. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta z miodem. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej bakławy zaczynam od syropu, który posłuży nam do nasączenia ciasta. Do rondelka wlewam 250 ml wody, 250 g miodu i świeżo wyciśnięty sok z jednej cytryny. Zawartość naczynia krótko mieszam do rozpuszczenia miodu w wodzie i delikatnie gotuję do zredukowania o połowę. Powinno zająć Wam to mniej więcej 10-15 minut. Jeśli przeszkadza Wam gotowanie miodu, możecie podmienić go na zwykły biały cukier. Po 15 minutach delikatnego gotowania ściągam rondelek z ognia i odstawiam jego zawartość do całkowitego wystudzenia. To istotne, żeby ciasto nasączać chłodnym syropem, dzięki temu pozostanie delikatnie chrupkie. Po zrobieniu syropu zabieram się za nadzienie. Tutaj roboty nie ma zbyt wiele. Do jego przygotowania potrzebuję 250 g łuskanych pistacji, które dosyć grubo siekam. Ja robię to za pomocą siekacza na sznurek, ale jeśli nie macie czegoś takiego pod ręką, możecie użyć robota kuchennego lub po prostu posiekać je nożem. Część pistacji lub nawet wszystkie możecie podmienić na orzechy włoskie. Efekt będzie równie dobry. Posiekane pistacje przekładam do niewielkiej miski i dodaję do nich czubatą łyżeczkę cynamonu. Zawartość naczynia krótko mieszam do równego rozprowadzenia przyprawy w orzechach i to tyle. Nadzienie gotowe. Do orzechów możecie dodać również cukier, ale ja go pomijam. Nie chcę, żeby moja bakława była przesłodzona, jak to czasem bywa w przypadku tych sklepowych. Nadzienie na chwilę odstawiam i zajmuję się ciastem filo. Polecam wyjąć je z lodówki na około godzinę przed robieniem bakławy. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie wyjmować go z plastikowego opakowania, inaczej ciasto wyschnie na wiór i nie będzie się nadawać do pracy. Po rozwinięciu płatów przykładam do nich kwadratowe naczynie żaroodporne o boku 21 cm na górze naczynia i docinam do jego wymiarów. Robię to do góry dnem po to, żeby docięte płaty na pewno pokrywały powierzchnię. Ciasto, które pozostało po docięciu, również dzielę w mniejsze prostokąty. Będzie je łatwiej układać w kolejnych warstwach. Tak przygotowane ciasto filo przykrywam zwilżonym wodą ręcznikiem kuchennym. Zapobiegnie to wysychaniu ciasta i sprawi, że będziemy mieć dużo czasu na złożenie deseru. Na tym etapie pozostaje nam już tylko złożyć bakławę. Jest to trochę żmudny proces, ale warto się do niego przyłożyć. Dno i boki naczynia żaroodpornego smaruję rozpuszczonym i przestudzonym masłem, po czym na dnie układam pierwszy płat ciasta filo. Ciasto również pokrywam cienką warstwą rozpuszczonego masła i układam na nim kolejny płat. Postępuję w ten sposób do momentu, kiedy na dnie będzie około 6, 7, może 8 warstw ciasta przełożonych tłuszczem. Pamiętajcie o tym, żeby każdy płat był posmarowany masłem. Wiem, że może się wydawać, że tego masła jest za dużo. Na całą bakławę użyłem około 200 g, ale jest to niesamowicie ważne i pozwoli ciastu odpowiednio się upiec. W innym wypadku po pieczeniu możecie skończyć z twardą jak podeszwa surową warstwą ciasta. Raz popełniłem ten błąd i nie było to zbyt przyjemne. Pamiętajcie też o tym, żeby wykorzystywać mniejsze docinki filo. Polecam układać je gdzieś po środku poszczególnych warstw. Po ułożeniu spodu naszej bakławy wykładam na niego około połowę pistacji. Rozprowadzam je w miarę równą warstwą po całej powierzchni i przykrywam je kolejnymi warstwami ciasta filo. Tym razem układam ich trochę mniej. 5, maksymalnie 6 powinno wystarczyć. Po ułożeniu tych warstw wykładam na nie resztę nadzienia, wyrównuję i przykrywam wszystko kolejnymi warstwami ciasta. Na górze bakławy polecam ułożyć przynajmniej 8 płatów ciasta filo. Da to fajny wizualnie efekt, ale też sprawi, że góra ciasta będzie chrupiąca. Warto wspomnieć też o tym, że składając bakławę w taki sposób, w takim naczyniu, prawdopodobnie nie użyjecie całego ciasta filo.
U mnie zostało go około 50 z 250 gramów. Pozostałe ciasto możecie wykorzystać w inny sposób albo po prostu użyć większego naczynia żaroodpornego. Wtedy docinki mogą być mniejsze, ale prawdopodobnie będziecie musieli zwiększyć zarówno ilość orzechów, jak i ciasta filo, żeby uzyskać odpowiednią ilość warstw. Sami zdecydujcie, co działa dla Was najlepiej. Po ułożeniu ostatniej, u mnie w sumie 10. warstwy ciasta filo, dokładnie smaruję górę bakławy masłem i ostrożnie składam do środka wystające z formy rogi ciasta. Robię to po to, żeby nie spaliły się w trakcie pieczenia. Przed wsadzeniem bakławy do piekarnika trzeba ją jeszcze poporcjować. Jest to bardzo ważne, żeby zrobić to przed pieczeniem. Bakława upieczona w całości praktycznie byłaby niemożliwa do pokrojenia. To znaczy można by to zrobić, ale wierzchnia warstwa ciasta filo całkowicie by się rozpadła. Ja swoją bakławę dzielę na 16 zbliżonych do siebie rozmiarem kawałków w kształcie rąbów. Jeśli postawicie na zwykłe prostokąty, bez problemu powinniście uzyskać 20 porcji. Upewnijcie się też, czy w trakcie krojenia dobrze przekroiliście dno deseru. Tak przygotowaną bakławę wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na drugą półkę od dołu i piekę ją około 35-40 minut do uzyskania pięknego pofalowanego wierzchu o złotym kolorze. Jeśli bakława będzie za szybko nabierać koloru, możecie ją luźno przykryć folią aluminiową lub zmniejszyć grzanie i odrobinę wydłużyć czas pieczenia. Ja swoją bakławę wyjąłem z piekarnika po 35 minutach. Bezpośrednio po wyjęciu wylewam na nią około połowę wystudzonego syropu miodowego. Płyn wlewam zarówno w przestrzenie pomiędzy kawałkami deseru, jak i w wolne miejsca pomiędzy bakławą i ściankami naczynia. Tak przygotowaną bakławę pozostawiam do całkowitego wystudzenia. Kiedy deser wystygnie, wylewam na jego powierzchnię resztę syropu. Robię to dokładnie w ten sam sposób jak wcześniej. Nie przejmujcie się, jeśli wyda wam się, że syropu jest zbyt dużo. Według mnie im więcej płynu, tym lepiej. Następnie każdy kawałek bakławy posypuję odrobiną grubo siekanych pistacji. Jest to element czysto dekoracyjny i możecie je pominąć. Tak przygotowane ciasto pozostawiam w temperaturze pokojowej na kilka godzin do wchłonięcia syropu przez pistacje i warstwy ciasta. Kiedy wszystko się wchłonie, już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyciągać poszczególne kawałki bakławy z naczynia i podawać je na przykład w towarzystwie filiżanki kawy lub po prostu jako mały, ale satysfakcjonujący deser po obiedzie. Zrobione! Nasza pistacjowa bakława jest gotowa do podania. Można się częstować. Moi drodzy, cud, miód i orzeszki. Tak jak należało się tego spodziewać. Ciasto filo jest chrupiące, a orzechy skąpane w miodowym syropie po prostu rozpływają się w ustach. Czy da się jeść to ciasto bez poklejenia sobie rąk? Pewnie nie, ale ten smak wszystko wynagradza. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!